Hej, hej, witam Was wszystkich serdecznie, Tyri z tej strony. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam 54-litrowy zbiornik przedstawiający wycinek naszego polskiego biotopu. Akwarium zaprezentowane przez naszego rodaka, Bartłomieja Paśnika. Przedstawia wycinek rzeki o nazwie Krężniczanka, która jest lewym dopływem rzeki Bystrzyca. Rzeka ta nie należy do długich, ma niewiele ponad 20 km. Leży w województwie lubelskim i płynie niedaleko miasta Lublin. Rzeka ta dość mocno ucierpiała w latach 80. i 90., kiedy to przez zanieczyszczenia spowodowane odpadkami oraz nawozami doszło do wybicia raka szlachetnego oraz szczerzui, czyli europejskiej małży. Rzeka jednak, mimo swoich niewielkich rozmiarów, ma swój urok. Wszystkie elementy widoczne na filmie oraz zdjęciach wykorzystane w akwarium pochodzą właśnie z niej, czyli piasek, posusz, trzcina oraz rośliny. Akwarium ma pojemność zaledwie 54 litrów, a patrząc na zdjęcia wydaje mi się dużo większe. Gęsto obsadzona trzcina z tyłu akwarium sprawia odpowiednie wrażenie głębi. W zbiorniku oprócz trzciny posadzona jest tylko jedna roślina. Strzałka wodna, Sagittaria sagigifolia, bylina należąca do rodziny żabienicowatych, która występuje prawie na całej Ziemi, głównie jednak w Europie i Azji. W Polsce na niżu, zarówno przy brzegach wód stojących, jak i płynących. Roślina ta często jest stosowana w celach dekoracyjnych, w oczkach wodnych. Strzałka charakteryzuje się ciekawymi liśćmi, od których zawdzięcza swoją nazwę. Roślina cechuje się zmiennością kształtów liści, w zależności od warunków, w których bytuje. Liście podwodne przybierają kształt wstęgowaty, liście nadwodne są jajowate, natomiast te, które wystają z wody tuż nad powierzchnią i są często zalewane, mają kształt strzałkowaty. Jako ciekawostkę można dodać, że bulwy tej rośliny są jadalne po ugotowaniu lub upieczeniu. Ponoć w smaku przypominają ziemniaka. Niestety, czy to prawda, nie powiem. Sam nie miałem okazji skosztować. Specjalnie na potrzeby filmu udało mi się skontaktować z autorem tego zbiornika i uzyskać od niego kilka ciekawych informacji. Jak na przykład to, że zbiornik został założony zaledwie w lipcu tego roku, czyli jest bardzo młody, kilkumiesięczny. To zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Patrząc na zdjęcia oraz prezentowany materiał filmowy, strzelałbym, że baniak stoi już od długiego czasu. Oświetlenie w akwarium stanowi lampa 10W o barwie 8000 kelwinów. Akwarium jest jednogatunkowe. Pływają tu jedynie ryby z gatunku Casterosteus aculeatus, a po naszemu po prostu ciernik. Niewielka rybka osiągająca rozmiar od 8 do 11 cm o ciekawym wyglądzie. Na swoim grzbiecie posiada od 3 do 5 kolców. Cierniki zamieszkują północną półkulę. W naszym kraju gatunek ten jest dość pospolity. Ryby zamieszkują stojące zbiorniki oraz zakola rzek, miejsca, gdzie nurt wody jest bardzo słaby. Przeważnie spotykane na płyciznach oraz przy brzegu. Wyróżniamy dwie odmiany tego gatunku: słodko oraz słonowodną. Słonowodną odmianę można spotkać przy ujściach rzek do morza. Ryba nie ma dużych wymagań co do jakości wody, jednak nie powinniśmy jej trzymać w akwarium bez odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Ryba jest zimnolubna, w domowych warunkach nie przetrwa. Z własnej obserwacji wiem, że w domowym akwarium, nawet nieogrzewanym, temperatura rzadko spada poniżej 22 stopni, a w przypadku ciernika 22 stopnie są jego górną granicą, której nie powinno się przekraczać. Ponadto z uwagi na jego występowanie w okresie zimowym, temperatura wody w akwarium powinna mieć około 1-2 stopni Celsjusza. Ryby wymagają tego okresu zimowania. Dzięki niemu zachowują cykl rozrodczy. Pory roku są dla nich wyznacznikiem życiowym. Autor akwarium na okres zimowy przeniósł zbiornik na nieogrzewany strych, gdzie temperatura jest znacznie niższa aniżeli w domu. O dziwo, dzikie ryby w akwarium nie są płochliwe. Nie uciekają przed obserwującym, a nawet wręcz przeciwnie, z ciekawością potrafią się przyglądać. A podczas wkładania rąk do akwarium potrafią je atakować. Rybki przez te kolce przypominają mi trochę rzeczne potwory.
Jako ciekawostkę można dodać, iż są pewnego rodzaju naszymi pielęgnicami. Samiec, przygotowując się do tarła, buduje gniazdo z znalezionych szczątek liści oraz roślin, po czym zwabia do tego gniazda tyle samic, ile mu się uda. Zwykle po odbyciu tarła samiec przepędza samicę i pilnuje ikry samemu, a następnie na rybku, aż do momentu, gdy ten zacznie się rozpływać. Cierniki są bardzo wybredne, jeśli chodzi o pożywienie. Te widoczne na filmie nie chcą jeść nic prócz żywego pokarmu oraz świeżych mrożonek. Suchy pokarm jest całkowicie ignorowany przez nie. Akwarium zajęło 17. miejsce w edycji konkursu z 2017 roku, lecz według mnie zasługuje na wyższe. Zbiornik dodatkowo zdobył nagrody specjalne, nazywane dziką oraz zimną, czyli dla ryb dzikich oraz żyjących w zimnych wodach. Na koniec jeszcze chciałbym podziękować Bartłomiejowi za chętne podzielenie się wiedzą oraz informacjami na temat tego maniaka. W tym filmie to tyle. Zapraszam do śledzenia kanału. W najbliższym czasie kolejne odcinki biotopowe. Pozdrawiam, Tyril.